Witajcie na następnej wyprawie. Jakiś czas temu nakręciliśmy odcinek o operacji Overlord przeprowadzonej na plażach Normandii. I tak, to prawda, rzeczywiście D-Day jest głównie kojarzony z Francją, ale jednocześnie mało kto zagłębiał temat od drugiej strony kanału La Manche, czyli na terytorium Anglii. A to tutaj miało miejsce wiele ważnych decyzji, które wpłynęły na zakończenie II wojny światowej. Dziś zabierzemy Was w historyczną podróż po miejscach związanych z operacją Overlord, ale na terytorium Wielkiej Brytanii. W dzisiejszym odcinku przygotowaliśmy dla Was 3 miejsca. Southwick House, gdzie generał Eisenhower o godzinie 3:30 podjął decyzję o tym, że zaczynamy Overlord. Ta decyzja następnie ląduje do fortu Southwick, który nomen omen znajduje się na górze, a następnie podziemnymi tunelami do Paulsgrove, czyli do systemu anten, który został wydrążony w skałach. Anteny były u góry oczywiście. Także przygotowaliśmy dla Was 3 miejsca, dzięki którym mogła informacja się szerzyć o rozpoczęciu o rozpoczęciu D-Day. I zaczynamy najpierw od domu. Zaczynamy w dość nietypowym miejscu, ponieważ jak widzicie po mojej lewej stronie znajduje się czynna baza wojskowa. Ale to, co jest ważniejsze, to to, co znajduje się właśnie za płotem, a mianowicie biały budynek, który majaczy właśnie tam za moimi plecami. Jest to budynek, w którym rozpoczęto operację Overlord. To właśnie tam generał Eisenhower podjął o 3:30 decyzję 5 czerwca 1944 roku, aby rozpocząć inwazję na Normandię, która tak naprawdę była początkiem końca II wojny światowej, ponieważ utworzyła zachodni front, który zakończył się w Berlinie. Słuchajcie, niestety wejście jest tam bardzo ciężkie, ponieważ parę razy do roku można tam wejść i zobaczyć tą samą salę, nie nagrywając jej. A na ścianie jest ogromna mapa, na której można powiedzieć codziennie sprawdzano, a nawet parę razy dziennie sprawdzano, jak ta operacja powinna przebiegać, skąd jakie wojska wyruszą, i tak naprawdę jest to mózg logistyki całej tej operacji, można powiedzieć w momencie, kiedy praktycznie miała się zacząć. Ale teraz pojedziemy do serca tego miejsca. A my teraz wyruszymy naszym wehikułem. Wypożyczyliśmy hybrydę MG. I to nie jest reklama, po prostu taki był wypożyczalni. Co Tak prawda czy lekko siak. nas przekręcili, ale... Przekręcili nas na tyle, że mamy kierownicę po złej stronie, ale jedziemy teraz pod główną bramę, zobaczymy, czy uda nam się chociaż coś tam nagrać. Co ciekawe, ten obiekt dalej jest bardzo ważny, ponieważ cały czas tam jest jednostka wojskowa, nawet do tego stopnia, że poza kadrem stoi głównodowodzący tej jednostki. Chociaż, co prawda, pozwoliono nagrać tę scenkę, ale teraz pilnuję, żebyśmy nie nagrali za dużo. W każdym razie to właśnie tutaj znajdował się mózg operacji Overlord i właśnie tutaj Eisenhower podjął decyzję o rozpoczęciu lądowania w Normandii. Ale słuchajcie, teraz udajemy się na forty, które były systemem nerwowym całej operacji Overlord, czyli udajemy się na forty na pobliskim wybrzeżu. Przyjechaliśmy do systemu nerwowego D-Day. Generalnie to było podzielone na 2 części. Fort, w którym był cały sztab i którym wszystkie właśnie rozkazy przepływały do Eisenhowera, do głównego właśnie sztabu generalnego. I zobaczcie, teraz wjeżdżamy do tego fortu. Tutaj ogólnie jest jakaś duża firma, jest to... Poczekaj. Już nie wiem, którędy tu się jeździ. No dobrze, No wiem, ale ciągle mam zawiechy. I widzicie, jesteśmy wewnątrz fortu. Pod tym fortem tak naprawdę była cała ta główna podziemna baza dowodzenia, ale jak wyjdziemy z samochodu, powiemy wam więcej. Tu niestety ten fort w żaden sposób nie jest do zobaczenia, tak żeby wejść i sobie podziwiać. Musicie wiedzieć, że był to początek operacji, ponieważ z ruchem frontu również bazy się zmieniały, tak aby dowództwo było ciągle przy swoich żołnierzach. Ale mianowicie to właśnie z tego domu, który wcześniej widzieliście, zapadały główne decyzje, które padały właśnie tutaj. I tutaj te wszystkie decyzje były, można powiedzieć, mielone, przemielane i rozsyłane na różne oddziały. To właśnie stąd spływały meldunki z głównego frontu, analizowano je i przesyłano znowu do głównego sztabu, więc no, ogromna robota ludzi właśnie za tymi murami, pod nami, ponieważ jest tutaj sieć tuneli, gdzie ciągle 24 godziny na dobę podczas całej inwazji tutaj ludzie pracowali i analizowali to wszystko, co działo się podczas tej wielkiej operacji i w Normandii. No i właśnie tutaj to było jedno z pierwszych miejsc, które wiedziało o postępach właśnie na froncie w Normandii podczas chociażby samej operacji Neptun i D-Day. To miejsce jest naprawdę ważne
ważne w dziejach świata, ponieważ to tutaj zadecydowano o losach Europy. Będziemy teraz szukać tuneli, które łączyły właśnie fort razem z radarami. Jestem ciekaw, czy chłopaki rozkminą. No, każdy ma inny patent na to przejście. Takie spowolnienie, można powiedzieć. Ha. A w ogóle wiesz, jak tu się przechodzi? Patrz. Mi to też chwilę zajęło. Wejdź. Przesuń. Czaisz? To jest dla mądrzejszych. A wiesz, po co to jest? Żebyś nie wchodził z spowalniający. motorem albo z rowerem, bo No. był taki napis na wejściu. Mądre. No chyba, że wchodzisz jak Łukasz. Po najmniejszej linii oporu. Ale najszybciej to zajęło. Gdyby nie to, że jest mgła, to tam byśmy już widzieli wodę. I gdzieś tam mają być te tunele. Masz tam nawigację tego chłopa? Od co? tego chłopa? 0,3 mili, to nie wiem, z kilometr przed nami jest. No i W słuchajcie, Anglii tak jak... można mieć 0,8. To tutaj można mieć 0,8 mili, więc spoko. Ale tak jak wcześniej wam opowiadaliśmy o mózgu całej operacji, teraz tak naprawdę idziemy do serca. Łukasz przytoczył wcześniej poza kamerą taką fajną przypowieść. Sorry, bo tu jest ścieżka. Taka obiecująca. Chodźmy tędy. Niż główną drogą? No. I co myślisz, że żołnierze Ale tą później ścieżką takimi dojdziesz na ścieżkami? parking, to nie ma sensu. No to nie, dobra. A mianowicie to, że po podjęciu decyzji przez samego generała Eisenhowera, nagle w pokoju, w którym ją podjął, po paru sekundach wszyscy zniknęli. A czemu? Ponieważ wszyscy generałowie stamtąd jak najszybciej właśnie udali się właśnie w to miejsce, aby przekazać dalsze koordynaty, dalsze poczynania tego, co będzie się zaraz działo, czyli właśnie już tej całej inwazji D-Day, potem Overlord, a potem po prostu tego zachodniego frontu, który zakończył się na Berlinie. Bo tam gdzieś są te klify, gdzie będziemy potem szukać tych anten. Tylko najpierw musimy znaleźć te tunele. Jestem ciekaw, gdzie one są. Jesteśmy tu, a to jest tu, czyli to jest tu. Tu. Nie, to jest tam parking. No tak, Te tunele są tam. to? Nie. Trochę jak wejście do Narni. Będę dyszał, bo nie ukrywam, że jestem gruby, a przeszedłem przez kawał góry. Jak w dżungli. Jakieś są druty kolczaste. No, Pokaż tą nawigację. Ty, minęliśmy to. ale to jest chyba tak ustawione sobie, o wiesz. Może tak być. To jest to rondo, gdzie zjeżdżaliśmy. No, Co to puśnięty. jest to UCAP coś tam? Naciśnij, przybliż. To UCAP. To jest fabryka jakaś. Nie, to są te tunele. Są te tunele, O. mówiłem, no. To tam by trzeba było iść. Ej, patrzcie, co w krzakach leżało. To jest jakaś stara bateria wojskowa. Aha. Widzisz? No. Ciekawe, co to jest dokładnie. Wygląda jak jakaś stara bateria. I tam też są ten. Tam jakieś beczki jeszcze są. No właśnie, tam jakieś beczki. Zobacz, tutaj masz w ogóle jakieś dużo prętów, drutów, metalu. Więc widać, że jesteśmy przy samej tej bazie wojskowej. No dobra, idziemy dalej przez wóz. Tylko tu już nie ma nic dalej. Spójrz, że tutaj wszędzie są te róże posiane, czy co to jest. Zawsze przy takich obiektach wojskowych, Standard, no. co? Żeby się pokaleczyć. Żeby się rozejrzeć w sytuacji. U góry jest fort, gdzie byliśmy. Pod nim idą gdzieś tutaj pod nami właśnie tunele. I tam następnie są radiostacje, do których pojedziemy na sam koniec. Słabo, że to nie jest w ogóle w żaden sposób udostępnione, że tutaj trzeba się tak naprawdę przedzielać przez te róże wszystkie, żeby dojść do płota, zamiast zrobić z tego miejsce pamięci. Prawda. Że wchodzisz nawet jak nie możesz wejść, bo nie chcą nagrywać, żeby normalny człowiek mógł wejść, to zobaczyć, a ty mógłbyś stanąć pod i pokazać, tam jest ten tunel, a nie, że gdzieś za tymi, wiecie, 50 metrów za tymi różami jest zamknięty tunel. Spójrzcie, wszędzie tutaj jeszcze takie wojskowe beczki można znaleźć. Tutaj jest kolejne przejście, jakieś kolejne elementy. Jak ten chociażby. Tak naprawdę my już chodzimy po terenie bazy. W miejscu, gdzie kiedyś nie dało się w żaden sposób nawet podejść. W 44 i w sumie od tam lat 40. Widzicie, tutaj ciągle jest ten płot. Jeszcze mam nadzieję, że może gdzieś tutaj uda się dojść. A tam widzę już stojki pracowników. O, widzicie takie białe kapturki? No tam.
To są Toitoje, góry Toitoja. I tam gdzieś jest właśnie wejście do tunelu. Trochę mgła zeszła, więc już wszystko ładniej widać. To właśnie stąd wydawano, z tego wzgórza wydawano wszelkie polecenia, rozkazy i dostawano tak naprawdę informacje, co działo się na froncie z Normandii. To właśnie tutaj ta cała informacja została przechwytywana i przetwarzana, a tak naprawdę jeszcze pojedziemy w miejsce, gdzie były radary, do których to wszystko spływało. Wyobraź sobie, że teraz pada rozkaz i stąd zaczyna cała flotylla wypływać. co nie? No może nie z Nie wiem, jednego czy dokładnie miejsca. z tego ale- miejsca, ale tak. no. I tam po drugiej stronie, już we Francji, pomyśl sobie, że dzieje się ta sieczka na plażach. Ale trzeba wrócić jeszcze do czasu, kiedy tak naprawdę zaczynano całą logistykę tego wielkiego przedsięwzięcia, a mianowicie o akcji o kryptonimie Bolero. No właśnie to tutaj alianci do końca 1943 roku na wybrzeża Anglii właśnie spływali wielkimi statkami, aby jak najwięcej ich tutaj było i można było z powodzeniem rozpocząć operację Overlord. Wtedy dowodzono tak naprawdę nie z tego miejsca jeszcze, a okolic Anglii. Tutaj tak naprawdę przeniesiono się już na sam koniec. Jeszcze w międzyczasie oczywiście były próby, jeszcze były przygotowania, zbieranie całego sprzętu. No ale co jest najważniejsze, mniej więcej w tym okresie Supreme Commander został generał Eisenhower, czyli był najważniejszą osobą, która dowodziła całym tym wielkim przedsięwzięciem. Nie trwało to jeden dzień ani tydzień. Te przygotowania tak naprawdę trwały parę lat. Od momentu, kiedy napłynęły tutaj siły alianckie, do momentu, kiedy wszyscy zaczęli tutaj wspólnie trenować. Niemniej jednak musicie sobie wyobrazić ogrom tego przedsięwzięcia i tego zachodniego frontu na Berlin. No i wtedy przekonacie się, jak to wyglądało, jak to było ciężkie logistycznie. No i pamiętajcie, byliśmy już w Normandii, więc zachęcamy, żeby zobaczyć tamten odcinek zaraz po tym, który jest gdzieś tutaj, ponieważ wtedy dopełnicie całej tej historii. Od momentu przygotowania do momentu samej akcji, a w późniejszych odcinkach jeszcze pokażemy wam parę innych ważnych bitew, które przyczyniły się do losów tak naprawdę tego świata. I docieramy na ostatnie miejsce, czyli Paulsgrove. Mianowicie są to właśnie takie nic ci się nie stało? Takie półki skalne, ale to, żebyście zrozumieli o co chodziło. Zobaczcie, u góry, tam po lewej stronie jest fort, z którego były wydrążone tunele, a u góry stały stacje radarowe, ogromne maszty. Oczywiście po nich zostały tylko fundamenty, ale dlaczego to tak zostało zrobione? Ponieważ jeżeli w domu zapadały decyzje, które potem sztab znajdował się właśnie w forcie, to gdyby w jakiejś akcji zbombardowania czy czegokolwiek oddalili ten system radarowy, a całą infrastrukturę ukryli pod ziemią. No i teraz pytanie, czy nam się tam uda wejść? Bo wejście już stąd widać, ale ono jest w jakiejś 1/3 wysokości tych klifów. Podobało mi się poza kamerą, że w opiniach było tak, że ciężko się wchodzi, jeżeli padał deszcz, więc bardzo fajnie, że dosłownie przed chwilą przestał padać deszcz i wszystko jest mokre, ale może uda się wejść na górę, mam nadzieję. A jak nie, to mam ubezpieczenie. I gitar. Nie no, wejście nie jest takie chyba straszne. Taka drabinka jest. Ej, dobra, nie jest źle. No spać bym stąd nie chciał, ale... Doprowadziło nas w sumie, wiesz, Jest jak ścianka spinaczowa trochę. ale Tylko, że to jest pionowa ściana, nie? Stój tak, że jak się ześlizgnie, żeby nie zleciał na ciebie, bo aparatu szkoda. A ty, Łukasz, zjeżdżaj na brzuchu jak już, a nie odchylaj się. No i mu się udało, a on już jest to za po. Powoli. O! Drugą. Za obiektyw, Powoli. za obiektyw. No. Masz? Ja nie wiem, czy nie powinniście jeden po drugim, ale spoko. Też tak uważam, bo teraz muszę przejść nad głową Kondrada. To jest przyjaciel, będzie cię asekurował głową. Tam gdzie idziesz jest spoko wejście, czy nie? Myślę, że z mojej strony było lepiej. Wygląda... Aj! Na ci łapę? Ale dobra, tu jest zajebiście. Jestem. Kądziu, z tej strony
masz wyżłobione takie jakby drabinka i finalnie możesz się za korzeń złapać. Nie biegaj, tu nie jest wysoko. I to jest płaskie. Patrz, Drzewa się zła. tu po wyżłobieniach musisz zrobić krok między nogą a nogą. O, to. Tylko to kuje jakby co. A tam nie ma przejścia dalej? Tu jest wybite tam, więc No ale jest przejście? To jest takie małe gówno, może tam się da przejść. Po co my tutaj wreszcie chodziliśmy? Bo może tam dalej coś jest, tego nie wiem. No ale to nie przejdziesz przez tą dziurę? Jest takie. Poka. No, No to spróbuj, idź ty zobacz. idź tam, a ja górą przejdę. No nie wiem czy górą jest No bezpiecznie. jak nie przejdziemy? Przestań. Myślałem, że będzie górą wygodniej, ale nie. Nie będzie. Mam. Ciekawe kto to wykuwał, nie? No. Ja nie wiem, czy tego przypadkiem tędy nie szły przewody, wiesz? A może. Że to było wykute już przez wojsko. Widać, że to były odwierty robione, widzisz? Aha. I zobacz, że się zawala wejście, co nie? I co, tyle? Nie no, tu gdzieś jeszcze to idzie. Aha. O nie. A w lewo? Nie ma tam nic. Ej nie, to musi być tego gdzieś więcej chyba. Na pewno. To by słabo zrobiliśmy, że razem się wbiliśmy. Tu jeszcze zobaczcie, po belce takie, podciąg był wstawiony. Słabo. I co, jest jakieś przejście? Nie. No nie gadaj. Tam ścieżka na górę prowadzi. Musi jakby się cofnąć na dół i tamtędy gdzieś włożyć. Co, że tam jeszcze coś jest dalej? Zobacz, jest tego do domu, nie? Bo jak nawet zobaczysz po ścieżkach, to my jesteśmy na jedynej tak naprawdę, co nie? No dalej jeszcze raczej nie ma ścieżek, no. Dobra, ja tam wejdę ten kawałek, zobaczę. No to i tak trzeba się cofać dziurą coś. No tak, W ogóle tak. zobacz, że tam jest przejście takie bardziej Łagodne. łagodne. I można pójść tam. No może jeden odważny na górę, a historię opowiemy. To daj mi kamerę. To chłopaki wam opowiedzą historię, a ja idę tam wyżej, zobaczę czy da radę, czy są jeszcze jakieś inne przejścia. Ale z tego co czytałem miały być dwa. Znaczy się dwa takie bunkry, co nie? Jeden właśnie z ceglanym wejściem jak tutaj, a drugi, ale też widziałem jakieś takie zdjęcia że były takie obite metalem. Spójrzcie, jak ta baza była doskonale ukryta i podzielona na parę segmentów, aby w razie bombardowania no nie wszystko zostało zniszczone. Chociażby to, że my teraz znajdujemy się w miejscu tak naprawdę, gdzie były uszy całego tego przedsięwzięcia. Czyli ruszyliśmy z mózgu przez serce do uszów, bo to właśnie tutaj napływały meldunki i stąd to wszystko trafiało do fortu, gdzie to przetwarzano, jak wcześniej mówiliśmy. No i w tych skałach wapiennych, bodajże, przy których się teraz znajdujemy, no już to trochę się zmieniło, ponieważ poziom był taki, na którym my teraz stoimy, a jak Łukasz wam pokaże, co to jest pod moimi nogami, no to mamy tam przepaść z 15 metrów, więc fajnie, żebyśmy nie spadli. Znaleźliśmy dwa takie wymurowane wejścia, ponieważ ich było tutaj trochę więcej, no i przede wszystkim tędy przyszły przewody do samego fortu. No nie było to miejsce, gdzie siedzieli generałowie i tak dalej, a bardziej obsługa techniczna, która dbała o to, żeby te radary ciągle pracowały i ciągle można było wysyłać i przysyłać meldunki. Trochę się grało w Wiedźmina. I jak się płotka spawnowała na skałach, to człowiek się nauczył chodzić po skałach. I teraz tak, byłem tam, chłopaki są tam. Tu żadnych otworów nie widać. Chyba że jeszcze bardziej nie tam, tylko w prawo. Tam są ci ludzie, co łazili. O, oni koszą coś po prostu. Jakby ja teraz się cały czas zbliżam do tego fortu. A, to jest jakaś woda w ogóle. O, oni sprzątają po prostu. No nic, zostaje mi wrócić i poszukamy, w drugą stronę pójdę. Mam na myśli tam, gdzie chłopaki, i w prawo, no bo tutaj
Z tej strony już nic nie ma. Przed operacją Neptun, czy jak te wszystkie barki, statki i tak dalej dopłynęły już do Normandii, miało miejsce bombardowania. Na początku bombardowania, aby zniszczyć infrastrukturę niemiecką, jak najbardziej uszkodzić ich radary, żeby jak najciężej było no te wszystkie komunikaty wysyłać dalej do sztabu dowodzenia, a następnie zrzucono spadochroniarzy. Możecie wiedzieć na przykład właśnie z kompanii Braci, jak to wyglądało. Spadochroniarze chociażby ze 101 Dywizji, czy też również angielskie siły spadochronowe, spadochronowo-desantowe miały na cel zająć mosty na tyłach wroga, zająć miasta i tak naprawdę wspomóc później połączenie tych wszystkich plaż przyczółków, a następnie ruszyć na Calais i dalej już w stronę Paryża. No i tak naprawdę na Paryżu zakończyła się operacja Overlord, oczywiście powodzeniem, bo udało się go zdobyć w sierpniu 1944 roku, no ale to nie był koniec, ponieważ jeszcze później trwało wiele ciężkich walk, o których również Wam opowiemy w przyszłych odcinkach, ponieważ sama bitwa o Ordeny jest na tyle ciekawa i ważna, że warto by o tym opowiedzieć. Tu jest jeszcze jedno przejście takie wydeptane. Spróbujemy, no nie wiem. Czytałem, że są dwa, no i w sumie były dwa, tylko były połączone, ale też i widziałem zdjęcia, że to jest jakby w środku okute takim metalem, ale nie wiem, czy to nie były pokazane właśnie te wejścia do tych tuneli do fortu. No bo tu nic nie ma, no. Nie wiem, no jeszcze spróbuję tam wyjść. O kurde! Jest! Jest! I to jest to! Jest! Znalazłem! Ale fart! No siema, znalazłem drugi! No to wbijaj tam, nagrywaj sam już i zakończymy razem ewentualnie gdzieś tutaj, bo staramy się zejść. Aha, dobra, wy staracie się zejść, tak? No. Dobra, rozumiem, że tam jest jakiś problem z zejściem. Tak czy siak, no to wbijam sam, co nie? Fajnie tylko, że ze wszystkich latarek mam telefon. Wbijamy. Ten jest większy i to jest to, co wam mówiłem. Widzicie, że on ma takie metalowe zbrojenia porobione, podstawki takie. Jakby można jeszcze bardziej ten telefon, tą latarkę rozjaśnić? Czekajcie. Chyba się da. On tu ma takie boczne odnogi, które są zabezpieczone przez właśnie takie metalowe pasy i to jest to, co ja widziałem w necie. Tu jeszcze... A, to jakaś skała tu idzie inna. Zobaczcie, tu się ciągnie dalej. Ciekawe, czy doszedłbym tym do fortu. On chyba nie jest jakoś specjalnie długi. Dobra, i tu jest kolejna taka ta zabudowa, jakby górnicza. To jest w ogóle blacha. O kurde. Patrzcie na to, to idzie do dołu. Tu jeszcze bokiem miejsce na kable. A, i tam jest jakieś kolejne przejście. Kolejne zabezpieczenia. Słuchajcie, to właśnie tędy szły te... Tutaj ktoś coś rył. Szły te kable do anten, no i to całe zaplecze, że tak powiem. A, i tu jest kolejne wyjście, czyli to jest takie U zrobione, ale to jest właśnie ten największy. Mówiłem, że są dwa, czyli dobrze to rozkminiłem. Cieszę się, bardzo się cieszę. Ciekawe teraz tylko jak chłopcy. Ale zobaczcie, jak się tutaj obwaliło, obwaliło. Tu jest mniejsze wyjście niż tam. Ale zajebisty temat. Cieszę się, że to znalazłem, bo już troszeczkę zrezygnowałem. Mówię, co my wam pokażemy? Jakąś jedną dziurę w ścianie. A tak to macie dwie dziury w ścianie. A teraz czas na szybką autopromocję.
Jeżeli chcecie wesprzeć nasze wyprawy, to wbijajcie naszego patrona. Wszystkie niezbędne linki macie w opisie tego filmu. Koniec autopromocji. Dziękuję bardzo. Tutaj widać, że jeszcze była taka posadzka serwisowa, jakby to było podwyższone. I wiecie, no, to też jest istotne, że oni to oddalili od głównej od głównego fortu. Dlatego, że to dawało bezpieczeństwo, bo jakby to było na forcie, to by zbombardowali fort, a tak to było to przesunięte, można powiedzieć, że schowane w jakimś tam stopniu, tak? Nawet jeżeli anteny były u góry i przywaliliby w te anteny, to prawda jest taka, że nad nami jest tyle metrów skały, że nie ruszyłoby tego, co jest tutaj w środku. No to nie tamte czasy, jeżeli chodzi o uzbrojenie. Jeszcze tak wychodzę jak jakiś troll z jaskini i chcę wam powiedzieć, że to miejsce chciałem odwiedzić już bardzo, bardzo dawno temu i szukałem informacji o tym, jak się tu dostać. I właśnie nie ma dużo informacji, ale te wejścia są banalne. Zobaczcie, trzeba tylko się trochę wesprzeć, spiąć i zaraz jesteś, co nie? Jak to mówią, idź po śladach, jak tropiciel Wiedźmin. I co, znalazłeś tam przejście jakieś? Słuchaj, przeszedłem to całe, co nie, po długości i tam aż do samego końca dolazłem i mówię, kurde, już mi się nie chce, ale widzę ścieżkę, co nie, taką przez ludzi wydeptaną, mówię, dobra, idę. Może taki ostatni strzał już mi się nie chciało, co nie? Patrzę, jest wejście i ty, dwupoziomowy, jakieś metalowe okucia, schody, to jest to, co szukaliśmy. To jest to, co szukaliśmy, bo były dwa, ja myślałem, że to są te dwa, tak czy siak. Chcieliśmy wam zawsze pokazać D-Day z dwóch stron, jakiś czas temu Francja, dzisiaj Anglia. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o subskrypcji i o naszym Patronite, to jest ta autopromocja, o której mówiłem przed chwilą. No i cóż, do zobaczenia na następnej wyprawie. Hi, bye. Żebyś do tej kamery wspomniał, że mamy sklep. A, jeszcze autopromocja, część dalsza. Mówię do tej kamery, mamy sklep urbexhistory.pl. Niedawno Są fajne wystartował. koszuleczki, bluzeczki, wszystko czego chcecie, kubeczki. Rozdajemy prawie za darmo. Nie rozdajemy, nie za darmo. Prawie za darmo.